Wyobraź sobie, że twój trener nie istnieje, nie krzyczy, nie motywuje, po prostu go nie ma. Dzisiaj sprawdzimy, czy sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić prawdziwego trenera. Tego jeszcze nie było. Dzisiaj zrobimy sobie cały trening ze sztuczną inteligencją, dokładnie z czatem GPT, ale żeby oczywiście było sprawiedliwie, poprosimy też jednego z trenerów, który jest u mnie w drużynie trenerem, aby zrobił nam trening indywidualny. Serwus, jestem Miłosz. Od zawsze w sumie gram, od zawsze interesuję się piłką nożną, odkąd pamiętam. Od jakiegoś czasu jestem trenerem grup młodzieżowych. Pozdrawiam, żaczki. I też od paru lat gram właśnie z Przemkiem w jednej drużynie. Dzisiaj wystąpię gościnnie w roli jego trenera. Zobaczymy, czy człowiek jest lepszy od maszyny, czy może jednak maszyna jest lepsza od trenera. Czy trenerzy są nam potrzebni? Czy telefon wystarczy, żeby być profesjonalnym piłkarzem? Czy to dobrze, że dzisiaj mam 2 treningi z rzędu? Dlaczego nie wszyscy widzowie mają subskrypcję? Na wiele z tych pytań odpowiemy sobie dzisiaj, więc widzu, obserwuj, w komentarzu napisz mocny trening, a przypnę ci serduszko. Także co, mam nadzieję, że piłka nam się dzisiaj przyda. Zaraz zobaczymy, co przygotował czat i zaczynamy. Oczywiście na samym początku musimy dowiedzieć się, jaki trening przygotował dla nas ChatGPT. W tym celu zapytamy go, po prostu. ChatGPT, przygotuj trening indywidualny dla zawodnika, który jest profesjonalny. Możemy tak sobie powiedzieć, tak? Strzeliśmy 3 bramki przeciwko legendom. Albo dobra, może jednak piłkarz amator, który kiedyś grał w piłkę troszeczkę wyżej, ok? Trening ma składać się z kilku segmentów. I tutaj przeszedłem do bardziej szczegółowego wytłumaczenia, aby wiedział, jaki trening ma przygotować. Po prostu nie ma to być nudny trening, gdzie mi powiesz rozgrzej się, strzelaj. W takim razie przygotowałem dla Ciebie trening indywidualny. Słuchamy. Rozpocznij trening od lekkiego truchtu z dodatkiem skipu A oraz C, a potem przekładanka bokiem. Taki powiedzmy standardowy trening, przejdźmy do niego. Dlatego trening rozpocząłem od 5 minut truchtu. Lekki truchcik, pobiegamy sobie takie krótkie odległości. I dokładamy powoli do tego skipping. I na tym etapie nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń do naszego trenera AI, jednak później sami zobaczycie. Czas na dołożenie przeplatanki. Lewa noga z przodu, prawa. I jeszcze raz. A cały ten segment zajął nam łącznie 15 minut. Zostaw suba. Po zrobieniu tego wszystkiego naszym kolejnym zadaniem jest krążenie bioder, kolan, kostek, barków i wymachy nóg. I co? Deska z przejściem do psa z głową w dół? Później sprawdzimy, co to oznacza. W ogóle taka fajna pogoda się zrobiła, nie przemyślałem i wziąłem sobie długi rękaw, wziąłem termo jeszcze pod to i długie spodnie. Ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że za moment zaczniemy główną część treningu i musimy być rozgrzani. Pozwolicie, że tej deski nie będę robić, bo będę wyglądać jak idiota. Że jestem tak, a później tak. Tak wyglądała rozgrzewka z naszym trenerem AI, a teraz przejdźmy do prawdziwego trenera. Jak przesadzi, to on jeszcze nie wie, ale jak wróci, to pierwsze co to na treningu kosa w kolano. Na początek trzeba się rozgrzać, także proponuję według starej szkoły. Dziadek, 3 okrążenia boiska. No już, biegamy, 40 okrążeń na początek. Rozciąganie, no i co? Gierka. Każdy trening powinien się kończyć gierką. On ma papiery, widzowie, on ma papiery UEFA. Także na początek piłeczka, gościu. No. I 3 okrążenia wokół boiska, lekkie rozbieganie No i w lekkim truchciku. Dobra. Więc pobiegłem. A jako, że miałem dużo siły, to zacząłem od lekkich sprintów, co zauważył Miłosz. Tempo spokojne, nie forsuj się, spokojnie, to nie jest wyścig, mój drogi. Przepraszam. I podczas tej rozgrzewki dostrzegłem to, czego brakowało mi bardzo po stronie AI. Czyli kogoś, kto kontroluje to, co robię. Kogoś, kto podpowie, doradzi, a jak trzeba, to opierniczy. W Faklasie zawsze gdzieś są drzewa. A jak są drzewa, to można postać w cieniu. Trener tak nie krzyczy, bo czasem nie widzi. Ale rączki też pracują. Rączki, tak? Z nogi na nogę, nie, w truchciku. Dobrze. Na przemian stronnie. I po chwili ukończyłem. Pierwsze. Drugie, ale wieje. Jeszcze jedno. I mamy trenerze 3. Dobra, teraz uspokój oddech. Przejdziemy sobie do rozciągania dynamicznego. I ChatGPT mi tego nie mówił, czat mi mówił rób. Też ci pewnie nie powiedział, że dynamiczne rozciąganie jest bardziej efektywne. Czyli to. Efektowne w sumie też niż statyczne, także Czyli mam robić jedziemy. tak? Dokładnie. Trochę wąskie spodnie mam. Dlatego chwilę się porozciągałem, zrobiłem wymachy, a to wszystko po to, żeby przygotować się do kolejnych ćwiczeń, które na mnie czekają. Tak, tylko musisz pogłębić troszkę głębiej. Na chwilę wróćmy do trenera AI. I czas w końcu przejść do drugiego segmentu, jakim jest trening techniki indywidualnej. Mamy tutaj trening prowadzenia piłki i kilka innych rzeczy, o których dowiecie się zaraz. Wyobraźcie sobie, że to jest nasze pole 5×5. No dobra, my sobie prowadzimy piłkę na 5 metrach kwadratowych. Fajne, takie coś lubię. Mało miejsca,
możemy się pobawić piłką, zrobić Cristiano Ronaldo, nawijkę jakąś, ciach. I taka zabawa trwała około 5-6 minut. Zadbać o formę możecie zawsze, ale teraz jest na to idealny czas. A dlaczego? No bo możecie mieć teraz karnet sportowy za jedyne 20 zł. Dokładnie tak, ING wynegocjował taką opcję dla osób w przedziale 18-26 lat. Zainteresowani? No to słuchajcie dalej, bo jest to banalnie proste. Wystarczy założyć konto Mobi w aplikacji Moje ING, opłacić karnet sportowy za 89 zł. Za aktywne korzystanie z konta ING wynagrodzi Cię i otrzymasz 69 zł. Dzięki czemu karnet po obniżce będzie kosztować jedyne 20 zł. To tyle co za kebaba. Serio warto. To co musicie wiedzieć i co jest najważniejsze, to jest to karnet Open, dzięki któremu macie dostęp do wielu, naprawdę bardzo wielu siłowni, basenów, ścianek wspinaczkowych i innych atrakcji w całej Polsce. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście w opisie, więc po obejrzeniu filmu kliknijcie sobie w opis, tam znajdziecie fajne linki, fajne informacje i będziecie na bieżąco. Karnecik za 2 dyszki? Serio, warto. Następnie prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy, czyli taka przeplatanka ala. Takie coś, przetaczanie, o, i w drugą stronę. Po chwili dostrzegłem pierwsze braki u trenera AI. Wiecie, czego mi zaczyna brakować? Tego, że czasami łapię się na tym, że patrzę na piłkę przy tym, a to chodzi właśnie o to, żeby nie patrzeć na piłkę. I gdyby był trener, to by pewnie mi powiedział: Przemek, głowa do góry. A tutaj mogę sobie iść nawet tak, no i co, ChatGPT mi nic nie powie. Trener już by mnie pewnie okrzyczał. A jako trenerze mowa, to w drugiej kolejności skupiliśmy się nad wytrzymałością, siłą i techniką. Szczerze, myślałem, że to będzie nieco luźniejszy trening, ale nie ma luźnych treningów. Jak chcecie być lepsi, trzeba pracować. I oczywiście wszystkie ćwiczenia wykonujemy z piłeczkami. Tutaj chyba będę prosił Kubę do pomocy, bo ja nie dam rady, bo gdyby nie kontuzja z 99 roku, To po pierwsze byś pomógł, ale też nie wiadomo, bo mogłoby ciebie tu nie być, nie? no patrząc na to, co w moim wieku Robert Lewandowski wyprawia, no to można wnioskować, sądzić, że... Żeby cię tu nie było. Żeby to nie było. Nie ma kontuzji, bo rozgrzewka była przeprowadzona wzorowo, także to jest tylko ból. A, czyli Podanie idę do przodu, lewego, do boku. Tak, do prawego, do lewego pachołka, odegranie wewnętrzną częścią stopy. I tutaj mamy coś, czego AI nie ma i raczej długo jeszcze nie będzie miało. Dobrze, dobrze. Dynamika, tempo, tak. Obok mamy trenera, który widzi każdy ruch mojego ciała, każde zagranie piłki. Widzi, czy robię to na pełnej szybkości, czy może jednak nie. Widzi też moje zmęczenie i pod to może dostosować intensywność Dobrze, kolejnych wolno i ćwiczeń. teraz przyspiesz. Raz, ręce pracują, nogi Tutaj pracują. mamy zdecydowaną Klata, przewagę dokładne trenera. odegranie, bardzo dobrze. I dawaj, raz. Dawaj. Raz, ręce pracują, nogi pracują, klata. Cyk, wewnętrzna część, super. Powrotem wolno i dawaj, raz. Klata, hop. I gdy z trenerem mieliśmy już trening na wyższych obrotach, bo mieliśmy siłę, technikę, obciążenie gumy, to z czatem GPT nadal było nieco luźniej. Mieliśmy teraz przeskoki. Troszeczkę poskaczemy. Mamy to zrobić z zatrzymaniem według czatu. No i spoko. To jest takie normalne ćwiczenie, często wykonywane i na jedną nogę. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Like, wy też zostawcie. A następnym ćwiczeniem było prowadzenie piłki. I znowu czuję, że jest to samo, czyli patrzę na piłkę i nikt po mnie nie krzyczy: Czacie GPT, czy ty możesz nauczyć wydawać się komendy jakieś? Bo nie, ja sobie idę tak i ty to olewasz. A to powinno wyglądać tak: ja jestem otwarty, widzę co jest przede mną, tracę piłkę, przewracam się i karny, ewidentny. Następnie ChatGPT powiedział nam, że mamy sobie podawać, ale z kim mam podawać, jak jestem sam na treningu? Dlatego mamy ławkę. Piękną, wspaniałą ławkę, coś czego piłkarze nie lubią, bo kto lubi siedzieć na ławce? Na pewno nie ja. Jeżeli ty też nie lubisz, to zostaw oczywiście kciuka w górę, widzu. Ty, fajne! Muszę przyznać, że podoba mi się to. Taki ziomek, który odegra lepiej niż połowa osób z drużyny. Ale ja się nie wypowiadam, bo kiedyś podałem do takiego Marcina piłkę na rozgrzewce i on źle przyjął i powiedział, że to moja wina i zwichnął sobie kostkę i do dzisiaj mi wypomina. W tym wypadku muszę przyznać, że mój wirtualny trener wymyślił naprawdę spoko ćwiczenia. Podania już były, następną rzeczą są podania kierunkowe. Patrzcie na to, ona wszystko odegra, patrzcie. Tak i możemy wyjść. I tak i możemy ruszyć. Ależ tutaj jesteśmy zwinni, oj. To teraz w ramach uspokojenia organizmu, bo widzę, że Przemek dostał w kość. Wykorzystamy jeszcze raz naszego kolegę. Tutaj sobie będziecie piłkę podawać w parach, przyjąć, podać albo bez przyjęcia, a ja sobie pójdę przygotować kolejną stacyjkę. Dobra? Powodzonka.
Przyjąć, podaj, tak, ale idziemy do piłeczki. Jeżeli jest trener obok, to nawet najprostsze Piłeczki ćwiczenia podać. trzeba wykonywać dobrze, bo inaczej zwróci wam Tak, uwagę. piłeczka I to chodzi. jest bardzo dobre. Można już poćwiczyć przyjęcia kierunkowe, wewnętrzna, zewnętrzna część stopy. I dokładne. Noga, klata, co chcemy. Tak jest. Natomiast wirtualny trener uznał, że to jest najlepszy moment na sprinty. Było tam jeszcze kilka innych takich rzeczy ze sprintem związanych, ale ja dzisiaj mam jeszcze 2 treningi, więc ja na razie sobie odpuszczę, ale musicie zaufać, że były fajne. Było takie pobiegnięcie do przodu, wycofanie w prawo, przód, tył, lewo. Takie spoko rzecz. I na spokojnie slalom między pachołkami. Dobra, przechodzimy teraz do bardziej dynamicznych ćwiczeń. Stajesz sobie tutaj na początku na pachołku. Tak. Wypuszczasz sobie delikatnie piłkę. Mniej Okej. więcej tak, żeby się zatrzymała za kapką, za pachołkiem. Wtedy ruszasz za nią Dobra. i sprint i strzał. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie siła, to jest tylko trening. I to samo, parę razy. Oj! A miał być taki blisko plasowany. Blisko było. Za bardzo chyba się odchyliłem. Musisz usztywnić stopę i trafić w centralną część piłki. I o to chodzi. Ale strzał, dobrze, bardzo dobrze, widzisz? Usztywniona stopa i od razu Dobrze inaczej. ułożona stopa i od razu piłeczka sama znajduje drogę do bramki. I w tej chwili trener wirtualny, czyli nasz AI, również postawił na trening strzelecki. Wiem, że miał być to trening indywidualny, ale przechodzimy do tego, co chyba każdy lubi najbardziej, czyli do strzałów. I zamiast ławki mam mojego ziomka, Kubę, który zawsze siedzi na ławce. Nie no, nie siedzi, ale powiedział, że mi pomoże. Chodź, Kubuś. Teraz mamy strzały z ustawionej piłki, więc po prostu podanie ustawiona, takie zwykłe, wiecie. Jest tak i walimy widły, nie? Czyli o. No i tak nie robimy, bo chodzi o to, żeby z treningu wynosić jak najwięcej. Na przykład gdybym był teraz z Miłoszem, trenerem, to może by mi powiedział: Węgi, skup się, a czat co mi powie? Nic mi nie powie i dlatego ja mogę robić tak i mogę na przykład ładować takie coś. I teraz trener powinien krzyknąć, Ale strzał, dobrze, bardzo dobrze, widzisz? ale że trenera nie ma, to możemy sobie robić co chcemy. I szczerze wam powiem, że trening indywidualny spoko, ale trzeba sobie to dobrze w głowie ustawić, bo jeżeli jesteśmy tutaj z przekonaniem, żeby sobie kopnąć, to sobie kopniemy. Jeżeli chcemy coś z tego treningu wynieść, to wyniesiemy, no ale to wciąż jest tylko i wyłącznie czat, który nie powie mi: Węgorz, nie odchylaj się, Węgorz, patrz na piłkę przy strzale, nie patrz na piłkę i tak dalej. A właśnie przewaga z trenerem jest taka, że on to wszystko widzi i mówi: teraz damy Kubie nieco cięższą piłkę i zobaczymy, jak zareaguje. Kurde, dobrze zareagował! Ale my też. Następnym ćwiczeniem są strzały takie bardziej finezyjne, rogal, coś jak Antony w ostatnim meczu, czyli wypuszczamy piłkę i walimy po długim. Opadająca, z tym, że Antony robi to w światło bramki, bo jest profesjonalistą, a ja nie jestem, ale zaraz coś wejdzie. O! Mniej więcej coś takiego. Nie takiego. Pójdę. Mówi się, że dobrzy zawodnicy mają obie nogi. Prawa do użytku, lewa do tramwaju. I dlatego pokażę wam, dlaczego jestem prawonożny, a nie lewy, bo z lewej takie strzały wpadają. O! Prawie. Z początku mówiłem wam, że lewa noga do tramwaju, a teraz wam pokażę, że żartowałem. Lewa noga jest tak samo dobra jak prawa. Co jest z tą nogą nie tak? Zmęczenie, ewidentnie. Ale nie, no dobra, tak serio! Bardziej do boku. Ostatnia piłka. Liga Mistrzów. Węgorz. Wy, subskrybenci. I strzał lewą nogą. W samo okno. ChatGPT wymyślił zadania, przejdźmy dalej. Ależ piękny strzał to był! Strzeliłem stąd w razie czego, nie stamtąd. W tych korkach strzelałem bramki na meczu legend, czy strzelę bramkę mojemu kumplowi, który nawet nie jest bramkarzem. Jak trafię w bramkę, to jest taka szansa. Two touch. Najpierw trzeba jeszcze dobrze przyjąć, ale to mamy bez problemu. I czy to zrobimy? Ruchem ciała przeczytał pewnie, albo jest dobry. Na przykład Garnacho ma takie statystyki, że na 99 prób zdobył 5 bramek, więc ja teraz w drugiej próbie zdobywam pierwszą. Patrzcie, to nieziemskie przyjęcie. O, ale ja to strzelę. Kołnierz, kołnierz. Mówiłem, że strzelę. O nie, najciężej. Przyjęcie dubskiem. I Cristiano.
Ronaldo, subwidzu. Dziękuję. Juan Mata, witam serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie naszym rozgrywającym, jak to mówią. W tabeli może nie jesteśmy wysoko, może nie mamy umiejętności, ale za to środka pola również nie mamy. Mata to pokaże. Żyjemy biednie, ale za to skromnie. Tak. I ty sobie wyobraź, że masz za plecami przeciwnika, bo oczywiście Okej. wszystko ćwiczymy w warunkach meczowych. Starasz się go zwieść, czyli robisz zwód w jedną stronę, zabierasz piłkę w drugą. Zabierasz się w drugą stronę. Trenerze, co trzeba poprawić? Może skupmy się na początku, żeby czysto trafić w piłkę. No. Jak czysto trafisz w piłkę, to pójdzie. ona sama znajdzie drogę do bramki. No i super, trenerze. Prawą czy lewą mam oddać strzał? Którą nogą kopiesz? Którą nożny jesteś? Obu. Wiedziałem, że to powiesz. Prawą. Będzie ci łatwiej. Prawa, pa. Ciach. Tak jest i o to chodzi, bardzo dobrze. No i to teraz przechodzimy do takich już faktycznie wstawek dynamiczno-strzeleckich. Oddajesz strzał, wracasz jak najszybciej, obiegasz pachołek do kolejnej piły. I wszystko na pełnym gazie. Wszystko na pełnym gazie. Dawaj, 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 nie patrz na piłkę, to cię nie interesuje, po strzale już jest kolejny. Możesz miksować. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, by to Dawaj, było! dawaj, dawaj, dawaj. Przepraszam, trenerze. I teraz Cristiano! Dawaj, dawaj, Kurde! dawaj, po strzale do On się końca. ruszył! No co jest grane, jeszcze jedna piłka. I teraz dla was, widzowie! Trener nie wziął pod uwagę, że jestem po drugim treningu, w sensie na drugim. Albo właśnie specjalnie, trenerze, żeby mnie zajechać. To jest trening, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Wyobraź sobie, że to jest druga połowa meczu. I nie ma siły na strzał. Nie ma siły na strzał, a ty musisz w 90 minucie oddać jeden precyzyjny strzał, który zagwarantuje naszej drużynie zwycięstwo. To ja chcę powtórzyć jeszcze dwie piłki. Mogę? Możesz. Muszę powtórzyć. Jeden z prawej, drugi z lewej. Tylko chodzi o to właśnie, żeby węgi po strzale od razu nie interesować się, czy piłka leci w krzaki, Kopię w i drzewo. lecę. Dobra. Tak. To może być końcówka meczu i na zmęczeniu masz jeden strzał. I to musi wejść. Dawaj, Ale zrobiłem kółko, nieważne! Ostatnia minuta, jesteś sam! Sam na sam z bramkarzem! Sam na sam! Dawaj, robisz go, robisz! Tak jest! W końcu! Dwa treningi za mną, jeden z AI, drugi tutaj z ziomami z drużyny, z bramkarzem Kubą, który nie jest bramkarzem, dziękuję. Nie ma za co. Z trenerem Miłoszem, dziękuję. Myślę, że Węgi dał radę, spisał się na medal. Oczywiście każda jednostka treningowa powinna być zakończona gierką tak zwaną, no ale z uwagi na ograniczoną liczbę zawodników i z racji tego, że przed Węgiem kolejny trening, myślę, że z tej gierki możemy dzisiaj akurat zrezygnować. Pamiętajcie, że Miłosz miał też na uwadze to, że byłem już po jednym treningu. Moim zdaniem wygląda to tak, że trening AI spoko, jeżeli jesteśmy sami, ale jak mamy do wyboru z kimś, to kto podpowie, kto ustawi, widzi błędy, których my nie widzimy, to lepiej z tego korzystać. Zmotywuje. Zrobiliśmy tyle, ile się dało. Najważniejsze było to, żeby po prostu pokazać tą różnicę treningu z telefonem, a treningu z kimś, kto się zna. Wszystko widzieliście. Tu macie jakieś piękne przebitki, jak strzelałem bramki. Buziaki, subskrybujcie i pamiętajcie, że kto napisze błyskawica AU, będzie miał przypięte serce. Pozdro!